Jak to być ślepym? Zapewne z wielu z nas zadawało sobie to pytanie, jednocześnie próbując przez chwilkę żyć z zamkniętymi oczami i zwykle wystarczyła chwila, abyśmy zrozumieli, jak bardzo musi być ciężko ludziom, którzy stracili wzrok. Z tego powodu podziw wzbudzały takie postacie jak Zatoichi, ślepy szermierz z Japonii, który pomimo swojej ślepoty mieczem władał na poziomie arcymistrzowskim i w walce zwykle nie miał sobie równych. Dawało to niektórym do zastanowienia, czy korzystając tylko ze zmysłu słuchu, mielibyśmy jakiekolwiek szanse w podobnym starciu. By choć w małym stopniu poczuć się jak słynny Zatoichi, możemy pograć w grę w The Blind Swordsman. Gra opowiada historię ślepego rycerza, który wyrusza w kierunku wieży Czarnoksiężnika w nadziei na odzyskanie wzroku. Niestety na drodze przyjdzie mu spotkać osoby, którym idea niesienia pomocy niepełnosprawnym jest całkowicie obca. I w tym momencie okazuje się nam bardzo oryginalna koncepcja na główny rdzeń rozgrywki. Otóż podczas walki widzimy tylko czarny ekran z informacjami na temat sterowania. Aby wiedzieć, gdzie się nasz przeciwnik znajduje, będziemy musieli wyostrzyć nasze zmysły słuchu i bardzo uważnie nasłuchiwać, z której strony wróg nas atakuje. Looky here. Yes, people died, but I still live. O ile pierwszego adwersarza da się pokonać bez większego problemu, to wraz z kolejnymi będzie już tylko trudniej. I póki nie odkryjemy, według jakiego schematu oni nas atakują, będziemy często, ale to bardzo często umierać. Wielki plus tej gry jest oprawa dźwiękowa, która nadaje grze odpowiedniego klimatu, a występujące głosy są na bardzo wysokim poziomie. A deadly weapon one should not be eager to preempt. I took a defensive stance. Who stands before me is as dead as a... Wait, you're blind. You're that blind swordsman. Interesting. You should have lived a quiet life, away from death. Gdy zdołamy pokonać wszystkich przeciwników, dojdzie nam tryb zwany 360 stopni, w którym to przeciwnicy będą mogli nas zachodzić i atakować od tyłu. Dodatkowo w grze dostępny jest tryb Survival, w którym będziemy siekać nadchodzących przeciwników tak długo, póki my sami nie padniemy. Śmiesznym faktem jest to, że ta trudna i zarazem bardzo oryginalna gra pierwotnie powstała jako prima aprilisowy żart, ale okazało się, że ten żart ludziom bardzo przypadł do gustu. Tego typu psikusów z chęcią chciałbym dostawać więcej. I na koniec jedna bardzo ważna uwaga. Koniecznie grajcie założonymi słuchawkami. Grę przedstawia wam Baju, żegnam się z wami bardzo serdecznie i do następnego razu.